W tym filmie chciałbym pokazać przykład zastosowania modelu danych na konkretnym przykładzie sprzedaży towarów, czyli takiego wycinka rzeczywistości funkcjonowania jakiejś firmy. Jak ten film będzie wyglądał? Na początku będzie omówienie zadania, następnie ładowanie i oczyszczenie danych w edytorze danych, następnie zbudujemy model danych, utworzymy określone miary i kolumny obliczeniowe, no i na koniec zbudujemy określone wizualizacje, czyli kokpit menedżerski. Opis działalności i jakimi plikami dysponujemy. Mamy do czynienia tutaj z firmą, która sprzedaje określone produkty w dwóch kategoriach: ubrania i jedzenie. Sprzedaje te produkty firmom, które funkcjonują w określonym mieście, w określonym kraju, w określonym regionie i dostępne mamy dane sprzedażowe za październik, listopad i grudzień. Z tym, że te informacje są zgromadzone w różnych plikach. Na przykład produkty znajdują się w pliku tekstowym produkty TXT, który wygląda w taki sposób. Kategorie produktów z kolei znajdują się w pliku PDF, który wygląda w taki sposób. A pozostałe informacje znajdują się w plikach Excela. Na przykład w pliku firmy mamy 3 arkusze: region, firma i jakiś arkusz pierwszy. Informacje sprzedażowe znajdują się w 3 plikach, które odpowiednio nazywają się październik, listopad i grudzień i są to pliki Excela. Pierwszym naszym krokiem będzie oczyszczenie danych, czyli doprowadzenie ich do takiej postaci, żebyśmy mogli na tych danych działać, a drugim krokiem będzie zbudowanie określonego modelu danych, który będzie wyglądał w następujący sposób. Będziemy mieli główną tabelę faktów, czyli sprzedaż, ta tabela znajdująca się tutaj po środku, 2 podstawowe tabele wymiarów, firma i produkt, ale te tabele będą jeszcze połączone z innymi tabelami określoną relacją. Tabela firma zostanie połączona z tabelą region, a tabela produkt będzie połączona z tabelą kategoria. Tak będzie wyglądał nasz model danych. Przełączmy się zatem do programu Power BI Desktop i załadujmy określone pliki, a następnie będziemy oczyszczać dane. Przełączam się do programu uruchomionego Power BI Desktop, wybieram opcję Pobierz dane. Chwilę to potrwa, zanim pojawi się okno dialogowe i na początek może pobierzemy pliki programu Excel, połącz, no i załadujmy sobie na początek firmy. Tutaj znajdują się 3 arkusze. Arkusz pierwszy, który jest pusty, arkusz firma i arkusz region. I tylko te 2 ostatnie arkusze będziemy brali pod uwagę, tylko te 2 ostatnie będziemy ładowali. Widać, że tam znajdują się dane nieoczyszczone, dlatego wybieramy opcję Przekształć dane. Zostanie uruchomiony edytor zapytań i tutaj będziemy mogli nasze dane odpowiednio oczyścić. Zaczynamy od tabeli firma. Tutaj mamy taką sytuację, iż pierwszy wiersz powinien stać się nagłówkami kolumn. Wybieram zakładkę Przekształć, wybieram opcję Użyj pierwszego wiersza jako nagłówka i możemy przyjąć, że tabela firma jest skonstruowana poprawnie. Przechodzimy do tabeli region. Tutaj mamy taką sytuację, że powinniśmy usunąć 2 pierwsze wiersze, a 3 wiersz powinien być nagłówkiem. W narzędziach głównych wybieramy opcję Usuwanie pierwszych wierszy, liczba wierszy 2, klikamy na OK, a następnie przechodzimy do zakładki Przekształć i Użyj pierwszego wiersza jako nagłówka. Możemy przyjąć, że tabela region też wygląda poprawnie. Przełączamy się do narzędzi głównych, wybieramy nowe źródło danych Excel i ładujemy dane sprzedażowe z października. Chwilę to potrwa, zaznaczamy arkusz październik, wybieramy opcję OK. Patrzymy na październik, musimy usunąć pierwszy wiersz, ale z tego co pamiętam także ostatnie 2 wiersze powinny zostać usunięte. Wybieramy opcję Usuń wiersze, usuwanie pierwszych wierszy. Pierwszy wiersz powinien zostać usunięty, a następnie Przekształć
i użyj pierwszego wiersza jako nagłówka. Wracamy do narzędzi głównych, usuń wiersze, usuwanie końcowych wierszy i 2 ostatnie wiersze także powinny zostać usunięte. W tej tabeli pojawiły się także niepotrzebne kolumny. Widzimy kolumna 6, 7, 8, 9. Zaznaczymy te kolumny z wciśniętym klawiszem Shift. Prawy przycisk myszy, usuń kolumny. I dopiero teraz nasza tabela wygląda poprawnie. Widzimy w tym miejscu, że ładując różnego rodzaju tabele do programu Power BI, należy te dane wcześniej znać, należy te dane wcześniej zobaczyć. W tabeli październik musieliśmy usunąć pierwszy wiersz, ale także musieliśmy usunąć wiersze ostatnie. Wynikało to z tego, że znajdował się tam jakiś komentarz. Analogicznie będziemy postępowali z danymi sprzedażowymi, które pochodzą z listopada i z grudnia. Nowe źródło danych, Excel, listopad, otwórz. Zaznaczamy arkusz listopad. Proszę zwrócić uwagę, tutaj już widzimy, że występują wiersze puste, więc występują pewnego rodzaju błędy. Na samym końcu nie widzimy jeszcze, jak to wygląda, ponieważ na podglądzie widzimy tylko wycinek tabeli, no ale zobaczymy zaraz, jak to wygląda w edytorze zapytań. Klikamy na OK. I teraz tak. Widzimy na pewno, że musimy usunąć pierwszy wiersz, a więc usuń wiersze, usuwanie pierwszych wierszy, liczba wierszy 1. Klikamy na OK. Ale możemy jeszcze zrobić to inaczej, dlatego że wiersze, które musimy usunąć, zawierają wartość 0. Najadę tutaj do zastosowanych kroków i usunę ten krok, który przed chwilą wykonałem. Usuwam go, a więc jakby cofnąłem tą czynność, która przed chwilą została przeze mnie wykonana. Jeszcze raz usuń wiersze, usuń puste wiersze, po prostu. W ten sposób wszystkie puste wiersze zostały usunięte. Przełączmy się jeszcze, przewińmy się jeszcze na koniec tej tabeli. Zobaczmy, czy tam jakiś komentarz się nie znajduje. Ano znajduje się w ostatnim wierszu. Mamy raport J. Kowalski i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jeszcze musimy usunąć wiersz ostatni. Usuwanie końcowych wierszy, liczba wierszy 1. Klikamy na OK. Sprawdźmy. I faktycznie ten niepotrzebny ostatni wiersz został usunięty. Ostatnią rzeczą, jaką musimy zrobić, to przekształcić pierwszy wiersz w nagłówki kolumn. Wybieram opcję przekształć. Użyj pierwszego wiersza jako nagłówka. I możemy przyjąć, że tabela listopada też została załadowana poprawnie i dane zostały poprawnie oczyszczone. Narzędzia główne, nowe źródło danych Excel i ładujemy dane z grudnia. Klikamy na otwórz. I tutaj mamy także 4 arkusze. Arkusz 5, który jest pusty, inne, notatki. Nas interesuje tylko arkusz grudzień. Klikamy na OK. I analogicznie tutaj dane będziemy musieli oczyścić. Pierwszy wiersz jest zbędny i 2 ostatnie wiersze są również zbędne. Więc usuń wiersze, usuwanie pierwszych wierszy, liczba wierszy 1. OK. Usuń wiersze, usuwanie końcowych wierszy, liczba wierszy 2. OK. Zakładka przekształć i oczywiście użyj pierwszego wiersza jako nagłówka. Mamy tutaj także kolumnę komentarz. Zwracam uwagę, że w tabeli październik nie mamy takiej kolumny, w tabeli listopad nie mamy takiej kolumny. Więc żeby te tabele miały taką samą strukturę, ponieważ zaraz dane z października, listopada i grudnia będziemy łączyć, po prostu usuniemy kolumnę komentarz. Zaznaczam ją, prawy przycisk myszy, usuń. Jeżeli chcemy analizować dane sprzedażowe z października, listopada i grudnia, to dobrze jest te dane mieć w jednej tabeli. Dlatego teraz połączymy te 3 tabele w jedną. W narzędziach głównych wybieramy opcję dołącz zapytania, ale wybierzemy sobie opcję dołącz zapytania jako nowe. Pojawia się okno dialogowe. Połącz wiersze z 2 tabel w jedną tabelę. Co najmniej 3 tabele wybieramy. Mamy tabelę do połączenia październik, został wybrany, dlatego że wcześniej ta tabela została zaznaczona. Dodamy jeszcze listopad
i dodamy jeszcze grudzień. Klikamy na OK i widzimy, że została dodana nowa tabela, która nazywa się dołączanie 1. My tą tabelę nazwiemy po prostu sprzedaż. Tak ona wygląda. Sprawdźmy, czy ta tabela wygląda poprawnie. Popatrzmy na kod sprzedaży, czy wartości się zgadzają. I rzeczywiście tabela sprzedaż zawiera poprawnie połączone ze sobą dane dotyczące października, listopada i grudnia. Jeżeli będziemy teraz nasze zapytania czy tabele, które tutaj tworzymy, ładowali bezpośrednio do Power BI'a, to nie będą nam potrzebne 3 tabele. Październik, listopad i grudzień jest nam zbędny, dlatego że wszystkie dane, które znajdują się w tych 3 tabelach, znajdują się w tabeli sprzedaż. Tam zostały połączone. Dlatego najeżdżam na październik, prawy przycisk myszy i wyłączam opcję włącz ładowanie. Prawy przycisk myszy na listopadzie wyłączam włącz ładowanie. Prawy przycisk myszy wyłączam włącz ładowanie. Widać, że nazwy tych tabel są teraz zapisane pochyloną czcionką. To oznacza, że jak będziemy ładowali wszystkie tabele do aplikacji Power BI Desktop, to te, które są zapisane kursywą, nie zostaną załadowane. My ich po prostu nie potrzebujemy. Musimy jeszcze załadować 2 tabele, które znajdują się w 2 różnych plikach. W pliku tekstowym i w pliku PDF. Dlatego wybieram opcję nowe źródło, więcej. Pojawia się okno dialogowe i na początek może PDF, połącz. Mamy w naszym katalogu tylko jeden plik, kategorię PDF. Klikamy otwórz. Na podglądzie widzimy tutaj 2 różne arkusze. Zaznaczmy arkusz tabela pierwsza i to jest ta tabela, którą chcemy załadować. Tutaj znajdują się kategorie naszych produktów. Klikamy na OK. Nazwa tej tabeli wygląda tak samo jak nazwa w PDF-ie, dlatego zmienimy ją od razu na kategorię. To raz, a dwa musimy te dane odpowiednio oczyścić. Musimy usunąć ostatni wiersz, usuń wiersze, usuwanie końcowych wierszy, liczba wierszy 1, OK. Przełączamy się do zakładki Przekształć i wybieramy opcję Użyj pierwszego wiersza jako nagłówka. Widzimy, że nasza tabela kategorie została załadowana poprawnie, dane zostały oczyszczone. Ostatnia tabela, którą musimy załadować, to tabela zawierająca informacje dotyczące produktów. Nowe źródło danych i wybieram plik tekstowy lub CSV, dlatego że informacje znajdują się w pliku tekstowym produkty.txt. Wybieram ten plik i klikam otwórz. Na podglądzie widzimy, jak ta tabela wygląda. Klikamy na OK. I także tą tabelę musimy oczyścić. Przede wszystkim usuniemy kolumnę ostatnią opis. Ona nam do niczego nie jest potrzebna, zwłaszcza że jest niepełna. Musimy także usunąć ostatni wiersz. Usuń wiersze, usuwanie końcowych wierszy, liczba wierszy 1, OK. Automatycznie zostały rozpoznane nagłówki kolumn, więc wszystko jest poprawnie. Zatem do naszej analizy załadujemy następujące tabele. Firma, region, sprzedaż, kategorie i produkty. Wybieram zamknij. Chwilę to potrwa. W tym momencie dane zostały załadowane. Jeszcze nie mamy żadnych wizualizacji. Przełączmy się do widoku tabel i zobaczmy, że rzeczywiście mamy tabela firma, kategorie, produkty, region i sprzedaż. Zwińmy sobie ładnie. Więc 5 tabel i zobaczmy, czy Power BI rozpoznał relacje. Przełączam się do zakładki model i proszę zwrócić uwagę, że jakieś relacje zostały tutaj wykryte. Power BI umożliwia uaktualnienie widoku. Ja wybiorę opcję uaktualnij teraz i faktycznie ten widok jest nowy, bardziej przejrzysty. No i zobaczmy, jakie relacje wykrył tutaj Power BI. Sprzedaż to jest nasza tabela faktów. Produkty, firma, region i kategorie. Tak został rozpoznany model danych. Wynika to z tego, że pola w określonych tabelach są tego samego typu i mają taką samą nazwę. I w ten sposób program Power BI rozpoznał relację 1 do wielu.
Czyli jeżeli chodzi o połączenie pomiędzy tabelą firma i sprzedaż, to polem łączącym jest kod firma i jest to relacja 1 do wielu. 1 po stronie firmy, wiele po stronie sprzedaży. Analogicznie, jeżeli chodzi o połączenie pomiędzy tabelami sprzedaż i produkty, relacja 1 do wielu, polem łączącym jest kod produktu, kod produkt. Po stronie tabeli produkty mamy 1, po stronie sprzedaży wiele, więc jest to relacja 1 do wielu. I analogicznie są utworzone relacje pomiędzy produktami a kategorią oraz firmą i regionem. Także jest to relacja 1 do wielu. Możemy zatem przyjąć, że jesteśmy po etapie oczyszczania danych i zakończyliśmy etap tworzenia czy budowy modelu danych. Jak widać, modelu nie musieliśmy budować, gdyż program Power BI automatycznie rozpoznał relacje. Gdyby tak nie było, przypominam, ręcznie należałoby odpowiednio połączyć ze sobą tabele za pomocą odpowiednich pól, a jeżeli takich pól by nie było, to może należałoby stworzyć odpowiednie pola, które byłyby konektorami, czyli takimi łącznikami pomiędzy jedną a drugą tabelą. Przyłączmy się jeszcze do widoku tabel i sprawdźmy, czy rzeczywiście wszystkie informacje, wszystkie pola występujące w naszych tabelach są poprawne. Jeżeli weźmiemy firmę, to rzeczywiście kod jest tekstem, kod region również tekstem, ale miasto należałoby odpowiednio skategoryzować. W tym celu kategoria danych, rozwijamy tę listę i wybieramy kraj. W ten sposób program Power BI będzie wiedział, że miasto... wybrałem kraj, pomyłka. Oczywiście jeszcze raz lista rozwijana i wybieramy miasto. W ten sposób program Power BI będzie wiedział, że w kolumnie miasto znajdują się nazwy miejscowości. Widać to także po tym, że po lewej stronie nazwy tego pola znajduje się charakterystyczny globus. W tabeli kategorie wszystko jest poprawne. Mamy 2 pola tekstowe. W tabeli produkty cena jest oczywiście wartością liczbową. Zmienimy ją na walutową i zostawmy format walutowy dolara. Niech ceny będą wyrażone w dolarach. W regionie mamy i państwo, i region. Państwo należy skategoryzować, a więc kategorię danych, jako kraj. Natomiast region nie będziemy go kategoryzować, dlatego że w aplikacji Power BI nie występuje coś takiego jak region. Mamy kontynent, województwo, kraj, prawda? Ale u nas regiony nazwane są Europa Wschodnia, Europa Zachodnia, Europa Południowa, więc takiej kategorii specjalnej tutaj nie odnajdziemy. Patrzymy jeszcze na tabelę sprzedaż i tutaj zwinę inne tabele, żeby widzieć tylko i wyłącznie sprzedaż. Ilość to format liczbowy całkowity, a pozostałe 3 elementy to pola tekstowe. Możemy zatem przyjąć, że nasze tabele są skonstruowane poprawnie. Przełączmy się jeszcze raz do modelu danych, że model danych jest także skonstruowany poprawnie. A więc punkt 1, punkt 2 i punkt 3 zostały przez nas zakończone. Możemy teraz przejść do budowania różnego rodzaju mechanizmów obliczeniowych, a więc będziemy korzystali z miar lub też kolumn obliczeniowych. Kiedy te miary bądź kolumny zostaną przez nas zbudowane, będziemy mogli przejść do budowania kokpitu menedżerskiego, czyli tworzenia różnego rodzaju wizualizacji.